Witam wszystkich serdecznie ponownie na warsztacie u Białego w klinice ratowania starych strucli. Dzisiaj mamy na warsztacie utrapienie, klęska ówczesnej początek klęski ówczesnej motoryzacji, czyli BMW E46 Compact z silnikiem N42, czyli utrapienie. Najlepiej w tym aucie po 150 tysiącach kilometrów jechać na serwis, około 45 tysięcy kosztuje goły słupek, zakupić i cieszyć się jazdą. Tak teraz konstruują samochody w ówczesnej motoryzacji. I teraz tak, w aucie mieliśmy problem, w zasadzie miał być wymieniony tylko siłownik, nastawnik, silnik elektryczny do Valvetronika, ponieważ generował błędy, tracił moc, wypadały zapłony i tak dalej. Co tu jeszcze ciekawego dostrzegłem? No oprócz tego, że olej się wlał do świec, ale wlał się dlatego, że powypadały razem z deklem, powychodziły te plastikowe przedłużki uszczelnienia i po prostu też się mógł tam wlać, a mógł być też wcześniej. Nie wiem, czy to będzie widać. Olej trochę widać. Raczej będzie ciężko, ale może trochę inaczej jakoś poświecę. W każdym razie czubek tej świecy na górze jest całkowicie, o teraz zastrzyło trochę, czubek tej świecy na górze jest całkowicie wyjarany i w cewce też jest wyjarany. I tak chyba jest nawet w dwóch cewkach, czyli przez to już auto, taka moja wstępna diagnoza, mogło na pewno tracić moc. Z silniczkiem jeszcze nie wiemy, będziemy testować po wymianie, po złożeniu, założeniu pokrywy zaworów. O, tracimy ostrość. Co tu jeszcze chciałem Wam pokazać? Pokręcimy silnikiem. W pewnym momencie robi się coś takiego. Konsultowałem z kimś jeszcze. Ludzie z wieloletnim doświadczeniem twierdzą, że nawet tak może być, no bo przecież napinacz nabiera ciśnienia oleju po odpaleniu auta, ale jednak mimo wszystko wyjęłem teraz napinacz drugi nowy, ponoć poprawiony, z taką cienką dziureczką. Widać, że był nowy, wymieniony ze starego silnika, który jakoś tam chodził, właśnie N42. Coś tu było kombinowane i tam pokręciłem silnikiem. Łańcuch rozrządu jest naciągnięty cały czas, nawet jak do tyłu trochę zakręciłem. I to jest ten rzekomo poprawiony, z większym ciśnieniem, lepszy napinacz. Chociaż powiem szczerze, tak patrząc po wykonaniu, nie wiem czy się wyostrzy, to tutaj na końcu tego napinacza to wygląda to tak, jakby to było na jakiejś starej tokarce toczone, nie? Z takim tępym frezem. Nie wiem, czy to wyostrzy mi się. Niestety tu nie posiadamy O, widać teraz. Niby jest poprawiony, no w tamtym silniku łańcuch był naciągnięty mocno, ale mówię, wykonanie tego, nazwa firmy to jest Starta. Wykonanie tego jest takie lekko podejrzane. Są wżery, jakby tępy frez był na tokarce. No i co? Poskładamy wszystko, wymienimy świecę, wyczyścimy, założymy nową uszczelkę. Siłownik Valvetronika jest już wymieniony na drugi. Ciężko powiedzieć, bo na krótko sprawdzałem, działał. Wymienimy ten napinacz i sprawdzimy w dalszej części filmu, jakie były postępy prac. No i teraz porównajmy stary napinacz rozrządu N42 silnika, który wyjęłem. Objawem był luzujący się mocno łańcuch rozrządu. Widać, że jest raczej nie wymieniany od nowości. Rozrząd jest oryginalny. Przebieg podam później, bo zapłon wyłączony, akumulator odpięty, więc nie widzę. I czym one się różnią, ten stary i ten, który wyjęłem z jakiegoś tam swojego używanego silnika na części? Różnią się tak, różnią się dziurką tą olejową, do zasilania olejem. W tym nowym, który będę montował, jest mała dziurka. No i różnią się długością roboczą. Tak jak mierzyłem suwmiarką, powierzchnia od styku bloku do końca pracy tego napinacza
to ten napinacz, który będę montował, nie wiem czemu, czy to właśnie ma temu służyć, żeby lepiej napinać ten łańcuch rozrządu, jest 5 mm dłuższy, czyli jest to dość spora różnica. Mamy tu około 5 mm dłuższy napinacz. Zaraz montujemy i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Napinacz już wymieniony. Jak to mówią, siedzi prawie nówka. Pokręciłem już silnikiem, aż olej się przelał. Pokręciłem trochę silnikiem Valvetronika i pokręciłem w różnych fazach rozrządu, ponieważ na początku po włożeniu ten napinacz, no też ten łańcuch się luzował. I teraz zobaczmy, co się dzieje teraz. Pokręcimy trochę silnikiem, aż do punktu, kiedy on złapie największy luz. O. Teraz złapałem taki delikatny luz. To jest taki kilkumilimetrowy. Łapię jeden punkt, w którym ma największy luz. Jest to kilka milimetrów, około 5 mm, no ale nie tak jak wcześniej. Nie tak jak wcześniej na dwa palce, jak to się mówi. Z tym, że o dziwo do tamtego starego silnika włożyłem ten napinacz schetany z tego auta i o dziwo w tamtym silniku łańcuch jest cały czas napięty w miarę mocno, bardzo nawet bym powiedział mocno, może nawet za mocno, więc domniemam, że albo tam jest coś nie tak z rozrządem, ale bardziej bym obstawiał, że tu jest coś jednak już wyeksploatowany ten łańcuch bądź ślizgi. Ale klient prawdopodobnie, no nie wiem, czy będzie rokował na wymianę, ponieważ wymiana tego rozrządu jest dość droga, więc chyba tu zamkniemy temat na tej naprawie, czyli wymiana Valvetronika, cewek, ewentualnie świec, uszczelki pod pokrywą i wszystkich uszczelek tu dookoła, uszczelnienie i tego napinacza. Sprawdzimy, jak to działa. Po sprawdzeniu jeszcze ewentualnie prawdopodobnie trzeba będzie oczywiście wymienić olej, zrobić jakąś półkankę, bo troszeczkę jest nagaru, więc w tych silnikach jest zalecane jak najczęstsze wymienianie oleju, ponieważ wiadomo, cienkie kanały olejowe, jest tu już kupa plastiku, cienki łańcuch, no dużo połączeń takich, które mogą się zacierać, więc myślę, że 10 000 kilometrów to jest graniczna wartość wymian oleju w tych silnikach. I na jakiś oczywiście dość dobry, przyzwoity olej, ewentualnie jakieś dodatki, co wymianę oleju, bądź co 2-3 wymiany oleju, jakaś porządna pukanka. Lecimy dalej. No i mamy wszystko już umyte, wyczyszczone, przygotowane do założenia pokrywy zaworów. Pamiętajcie, żeby dokładnie wyczyścić, odtłuścić. Uważać, żeby silikon stary jakiś tam, zależy kto, bo nieraz ludzie nawalał tyle, że jest ryzyko, że gdzieś tam wpadnie do silnika i silnik może się uszkodzić, zatrzeć, zatkać jakiś kanał olejowy, więc pamiętajmy, żeby delikatnie to robić, żeby nic nie wpadło do silnika. A ewentualnie ja osobiście zalecam każdemu i sam tak robię, że po takich dużych otwarciach silnika, gdzie jest jakieś tam czyszczenie, możliwość dostania się ciał obcych do silnika, to po takiej naprawie silnik odpalam na jakiś czas i wymieniam po prostu olej dla świętego spokoju, że jeżeli coś, no bo zawsze coś tam, jakaś drobinka wpadnie, nie ma takiej możliwości, żeby nie. Pamiętajmy, żeby w tych wszystkich połączeniach pokrywy zaworów, gdzie są takie załamania, tak jak tutaj dałem takie kropeczki silikonu i to samo z tyłu w różkach tam, o tak jak tutaj, obok pompy waku, wszędzie gdzie są takie zaokrąglenia, zaoblenia, dajemy troszeczkę dobrej jakiejś pasty silikonu, nie jakiegoś badziewia, coś lepszego, żeby działało, bo w tych różkach może gdzieś tam nam nie dojść uszczelka, więc no tak się robi, nie? Nie nawalać za dużo i oczywiście tu wszystkie te tuleje wymienione są w tych tulejach o-ringi na nowe. Nasmarowałem smarem do tłoczków, żeby lepiej weszło, a smar do tłoczków, jak wiemy, nie niszczy gumy. No i co, tu mamy dekiel, już założone nowe uszczelki, wszystko ładnie wymyte.
Zaraz będziemy montować. No pamiętajcie, żeby uważać, żeby nic nie wpadło do wewnątrz, do wnętrza silnika. No i wiadomo, równomiernie, odpowiednio dokręcić ten dekiel, żeby nie na siłę, nie jedną stronę, tylko jakoś na krzyż dookoła, po trochu, na kilka razy, żeby to w miarę równo podociągać. Jedziemy dalej. A i jeszcze jedno, jakby ktoś nie wiedział, jak z tych szczelin, z tych rurek do świec, jak wyciągnąć olej, który tam, jak wiadomo, nie tylko w tym silniku często nam się nagromadzi, to oprócz tego, że z strzykawką czy jakimiś wysysarkami, to fajnym sposobem jest taka wysysarka do cyny i cienki wężyk, cienki wężyk do niej. Bardzo fajnie to się sprawuje. Tylko później pamiętajcie, żeby umyć to dokładnie w miarę, żeby olej nie zniszczył tego narzędzia. No i oczywiście później tutaj myjemy trochę benzynką, zatykając szmatą, wysuszamy, benzyna odparuje. Bardzo fajny sposób, bo to też jest problematyczne i brudna robota. Także polecam taką wysysareczkę. Bardzo, bardzo fajnie to się to sprawuje. Pokrywa zaworów już siedzi, wystarczy tylko trochę jeszcze podokręcać, posprawdzać. Pamiętajcie, dokładnie sprawdzajcie dookoła uszczelkę, czy gdzieś Wam nie wyskoczyła. Bo jeżeli gdzieś wyskoczy, zaczniecie dokręcać, przerwiecie ją, bądź wyjdzie po prostu na zewnątrz, cała robota pójdzie na marne, bo złożycie wszystko i zacznie olej się lać. Więc lepiej troszeczkę połapać sobie śruby, czy lekko je dokręcić i zobaczyć, czy nigdzie uszczelka nie wylazła. Ja tu sobie jeszcze zdjąłem obudowę tego wentylatora, żeby łatwiej odsunąłem przewód, wypiąłem z serwa, żeby lepiej było pokrywę założyć, żeby właśnie nie wypadła. Pamiętajcie, żeby wymienić od tego czujnika, tego walwetronika, tą uszczelkę też, bo tutaj akurat widać było, że lało się tą uszczelką, więc na pewno tu jest bardzo istotna. No i co, i równomiernie dokręcanie dookoła bądź na krzyż. Nie ma to wielkiego znaczenia, aby po prostu zrobić to na kilka razy, nie wiem, na 4-5 razy dookoła, nawet więcej, aniżeli rasa mocno, nie? To jest częstym błędem dokręcanie jednej strony mocno, wiadomo, to się wszystko wygina, to wszystko pracuje, musi się uszczelka ułożyć, więc lepiej sobie tak powolutku obkręcać dookoła kilkakrotnie, wtedy da to pożądany efekt, będzie szczelnie, będzie dobrze, dekiel nie pęknie, bo też może przecież dekiel pęknąć, gdy się dokręci jedną stronę za mocno. Więc tutaj bez pośpiechu, no nie jest to robota na godzinę na pewno. Nikt mi tego nie powie, że dobrze to zrobi w godzinę. Jedziemy dalej. Większość góry oprócz plastików poskładane. Spróbujemy, czy ten paździerz odpali. Zobaczymy, czy zagęga kaczuszka. Odpaliła, ale coś nam ciapocze. Klepocze, trzeba będzie prawdopodobnie zaadaptować walwetronik. Słychać takie klepanie. Za chwileczkę komputer już odłączamy. I będziemy robić adaptację walwetronika. Kasujemy błędy. Błędy mamy, jak widać, jeżeli nam tu, czyli tak, termiczny czujnik poziomu oleju, cyfrowy sterownik silnika Valvetronic, błąd wewnętrzny i cyfrowy sterownik silnika Valvetronic, błąd ograniczenie mocy siłownika. Kasujemy kody błędów. Będziemy robić adaptację Valvetronika.
No cóż, cały czas wywalał błąd wewnętrzny sterownika Valvetronic. Nie dał rady zaadoptować Valvetronica po wymianie tego silniczka. No i co, pokusiłem się o rozebranie i sprawdzenie sterownika silnika. No niestety nic tu za bardzo nie widać, nie ma jakichś tam popaleń, zimnych lutów. Ciężko jest go rozebrać. Trzeba nagrzać dookoła, tu wszędzie całą obudowę i powoli, delikatnie go rozklejać. Jak widać, jest ślady pokleju. I tu bardzo ostrożnie i uważnie trzeba po prostu nagrzewać opalarką bądź czymś innym podobnym. No i rozklejać go powoli śrubokrętami, podważać czy innymi jakimiś łapkami. No z godzinka roboty, żeby go rozłożyć i złożyć. No i BMW E46 Compact z silnikiem N46 dokładnie, nie N42. Zostało skończone. Silnik chodzi ładnie, równo. Ale niestety ta nieszczęsna kontrolka, czeki, błąd 2A67, błąd wewnętrzny Valvetronica nadal jest. Wymiana cewek napinacza pomogły, samochód zaczął równo chodzić. Ma moc, wkręca się, oczywiście na pewno nie jest to pełna moc, ale niestety błąd nie zginął. Taki teraz jest szczyt motoryzacji. Klient tak czy inaczej zadowolony, że auto jeździ. Powiedział, że mu kontrolka silnika nie przeszkadza. Nie ma zamiaru więcej ładować tego żęcha. Więc tu mamy generalnie sposób na takie błędy. Świętego Krzysztofa kładziemy i po robocie. Błąd skasowany, nic w oczy nie razi, auto dobrze jeździ. Jak to się mówi, jeździć, obserwować.